Otaczający nas świat możemy opisać za pomocą nazw, symboli, modeli, liczb, danych cyfrowych. Wokół nas krąży niezliczona ilość informacji. W Polsce, w Europie, na świecie. Wśród nich są dane przestrzenne, czyli informacje określające położenie, wielkość, kształt obiektów i zjawisk oraz ich wzajemne relacje, nazywane związkami topologicznymi. W 2007 roku Komisja Europejska przyjęła dyrektywę INSPIRE, ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. To zainicjowało utworzenie geoportali krajowych udostępniających dane przestrzenne zgodnie z przyjętymi standardami. Przyjęcie zaproponowanych unijnych wytycznych ułatwia wyszukiwanie, wymianę i analizę danych różnych krajów poprzez ujednolicenie miar, symboli i wskaźników, a także formy zapisu danych geoprzestrzennych. Wszystkie kraje gromadzą informacje przestrzenne w formie zbiorów danych takich jak mapy ewidencyjne, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, inne opracowania wykorzystywane do prac planistycznych i gospodarowania przestrzenią. W Polsce dyrektywa INSPIRE jest wdrażana na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zgodnie z tą ustawą dane podzielone są na 34 tematy zawarte w 3 grupach tematycznych. Pierwsza grupa to typowe dane referencyjne, które mogą służyć jako odniesienie do prezentacji innych danych, czyli jako mapy podkładowe. Druga grupa obejmuje dane referencyjne służące do bezpośredniej wizualizacji otaczającego nas świata. Trzecia grupa to szczegółowe dane tematyczne. Za najwięcej, bo aż 15 zagadnień, odpowiada główny geodeta kraju. Dane dostępne są w geoportalu krajowym. Każdy obiekt, jak na przykład droga, rzeka, dom, to dane przestrzenne pozyskane najczęściej w wyniku pomiarów geodezyjnych. Dzięki zróżnicowanym sposobom prezentacji danych możemy dostosować wyświetlaną mapę do naszych potrzeb. Bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej tworzy administracja publiczna, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Ich zadaniem jest też aktualizowanie i udostępnianie ujednoliconych zbiorów danych i usług przestrzennych. Dane w geoportalu pochodzą z wielu źródeł, głównie z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Prezentowane w geoportalu warstwy można dowolnie nakładać na siebie, tworząc kompozycje dostosowane do własnych potrzeb. Dane przestrzenne są niezbędne przy projektowaniu, opracowaniu dokumentów planistycznych oraz w procesach inwestycyjno-budowlanych, jak również do monitorowania stanu środowiska. Dostęp do informacji zgromadzonych w geoportalu umożliwia również aplikacja mobilna. Dyrektywa INSPIRE przyczyniła się do rozwoju i ujednolicenia danych geoprzestrzennych, a tym samym zwiększenia możliwości sprawnego ich przetwarzania i udostępniania w geoportalach krajowych.